Ten film zasługuje na to, żebym znowu założyła sukienkę księżniczki. Oh my god! Widać, że mam gacie w kwiatki! Ale super, poprzednia część tego filmu zebrała już 350 tysięcy wyświetleń. Jej! No więc teraz czas na drugą część. Księżniczki Disneya we współczesnym świecie. Ale nie będę ich już rysowała zgodnie z wiekiem, bo trochę nudno by było, jakby wszystkie były uczennicami. Swoją drogą to trochę niepokojące, że większość z nich nie jest nawet dostatecznie dojrzała, żeby interesować się romansami, a większość bajek Disneya jest wokół romansów. Za naukę byście się wzięły, a nie jakieś fifarafa wam w głowie. Znaczy wiem, że część tych bajek opowiada o dawnych czasach, a w tamtejszych czasach edukacja nie była taka ważna i przede wszystkim nie była tak powszechna, więc no, chodziło raczej o to, żeby szybko wyjść za mąż i mieć dzięki temu majątek, a nie żeby się kształcić. W każdym razie fajnie będzie zobaczyć, jak księżniczki sobie radzą w dorosłym życiu, jakie mają pracę, jak wygląda ich życie. Zacznijmy od Arielki. Myśleliście, że można by ją narysować jako pracownika sklepu z antykami? Nie, to nie pasuje. Może jako piosenkarkę? Nie, Albo może jako panią na zmywaku przez jej zamiłowanie do sztućców. Dobre, ale nie. Cały film polega na tym, że laska porzuciła wszystko. Zrezygnowała ze swojej rodziny, ze swojego miejsca, w którym mieszkała. Zrezygnowała nawet ze swojego największego talentu. Wszystko na rzecz faceta. Miłość? Miłość była dla niej najważniejsza, dlatego uznałam, że chyba jej największym szczytem marzeń byłoby założyć rodzinę. Tak więc mamy tutaj lekko zmęczoną Arielkę, która dba o... Jak oni mówią to? Ognisko domowe. Tak, dba o ognisko domowe, planuje z Erykiem mieć co najmniej 3 dzieci i to sprawia, że jest szczęśliwa. Szanuję. Belle. Okej, wszyscy fani serialu Once Upon a Time, proszę się uspokoić. Bella nie będzie znowu bibliotekarką, chociaż muszę przyznać, że ten pomysł był naprawdę trafiony. Okej, więc skoro nie będzie bibliotekarką, to może ogrodnikiem, bo wiecie, róża, te sprawy, ojciec prosił, żeby przyniosła mu różę. Nie. Ten pomysł też nie jest dla mnie dostatecznie dobry. Doceniam jej zamiłowanie do książek i też ten pomysł z ogrodnictwem, ale ekranizacja z tego roku pokazała nam, że Belle miała też takie zacięcie do bycia wynalazcą. Generalnie wyprzedzała swoją epokę i miała bardzo taki umysł twórczy. Nie wiem, czy pamiętacie tą scenę w filmie, ale Belle wymyśliła pralkę napędzaną przez osła. Pomyślałam więc, że gdyby Belle szła z duchem czasu, to może byłaby informatykiem. W końcu technologia teraz idzie jak szalona i chyba jest takie dobre pole dla rozwoju osób, które mają dużo pomysłów na ulepszenia i jakieś zmiany. I nie okłamujmy się, że w dzisiejszych czasach Bella pewnie czytałaby na Kindlu. E-booku w sensie, no nie? Wszyscy informatycy świata. Przepraszam za ten stereotyp z koszulą w kratę i okularami, ale chyba nikt by nie uwierzył w Bellę jako informatyka, gdyby miała na sobie sukienkę. Merida. Co do niej, to nie zastanawiałam się jakoś długo nad tym, kim ma być. Pomysł od razu mi wpadł do głowy i owszem, mogłabym ją narysować jako pracownika zoo albo jako jakąś wojowniczkę, ale z racji, że ona strzela z łuku i ja też strzelam z łuku, wiem, jakie to jest niesamowite uczucie, jak ma się taką broń w ręku i można z niej strzelać. To uczucie jest na tyle dominujące, że myślę, że gdyby była we współczesnym świecie, to również chciałabym mieć do czynienia z bronią. A z racji, że jest człowiekiem dobrym i takim, no, silnie nastawionym do sprawiedliwości, to chciałam, żeby była policjantką. Tak rysowałam sobie te wszystkie postacie i pomyślałam, że każda z tych bohaterek ma inny charakter, dlatego można je przedstawić w różny sposób, w różnych zawodach,
Bo ludzie naprawdę są inni i trochę wkurza mnie to, jak jeżeli ktoś odstaje od społeczeństwa, to zawsze ma trudniej, bo ludzie wytykają go palcami albo po prostu nie są dla niego życzliwi, tylko dlatego, że różni się od nas. Czy to sposobem bycia, humorem, z jego zainteresowaniami, czy wyznaniami. Ja myślę, że dopóki ludzie nie krzywdzą nas, nie przeszkadzają nam w takim codziennym życiu, nie są dla nas jakiegoś rodzaju zagrożeniem, to czemu mielibyśmy ich nie akceptować? Nawet jeżeli nas trochę denerwują, czy no nie wiem, nie potrafimy zaakceptować ich niektórych zachowań, to przecież nie musimy być na nich skazani i z nimi przebywać na siłę. Możemy po prostu w jakimś stopniu się od nich odsunąć, po prostu pozwolić im żyć. Nie trzeba się na ludziach mścić, nie trzeba być dla nich niemiłym, sprawiać, żeby się czuli gorzej ze sobą. Można ich po prostu zostawić w spokoju. Niech sobie będą, jacy chcą i my żyjmy swoim życiem. Czy to jest naprawdę takie trudne, żeby pozwolić komuś być i nie wycierać mu twarzy swoimi własnymi przekonaniami? Myślę, że świat byłby o wiele przyjemniejszy i milszy, gdybyśmy po prostu akceptowali siebie nawzajem i dopuszczali do świadomości to, że te różnice są możliwe. I też nie musimy lubić wszystkich, ale też to nie znaczy, że musimy być dla kogoś niemili. Taka zwykła życzliwość w stosunku do drugiego człowieka. To by rozwiązało wiele problemów w naszym społeczeństwie. No dobra, zdążyliście się już przekonać, że nie rysuję tych księżniczek zgodnie z takim pierwszym skojarzeniem, jakie jest możliwe, tylko staram się tak trochę nietypowo ugryźć sprawę. Dlatego nie, Elsa nie będzie pracowała w lodziarni i rozdawała kulki lodów, albo nie wiem, nie będzie wytwarzała kostek lodów. Nie będzie też władcą, nie będzie królową. Natomiast pomyślałam, znaczy tak, jeżeli by była w naszym współczesnym świecie, to pewnie nie miałaby jakiejś supermocy, nie byłoby możliwe, żeby się posługiwała magią. Pomyślałam, że z racji, że sama z siebie, co prawda w magiczny sposób, ale stworzyła taką niesamowitą sukienkę dla siebie, to może mogłaby być projektantką mody. Ten pomysł naprawdę tak mi się spodobał, bo ta jej suknia była świetna, a to jest taki nietypowy sposób, w jaki można by postrzegać Elsę. Myślę, że naprawdę mogłaby mieć dryg do tworzenia ubrań, więc ubrałam ją w taką dość ciekawą kreację i z racji, że jednak ten lód, zimne kolory to była taka przewodnia rzecz, jeśli dotyczy Elsy, to właśnie, że miałaby zamiłowanie do kryształków, do zimnych kolorów i po prostu tak się zajerałam tym pomysłem, że normalnie długo się zabierałam do tego, w jaką kreację ją ubrać, jak ją przedstawić, bo tyle było możliwości, tak po prostu moja głowa wybuchła pomysłami wtedy. Ostatnia jest Mulan i tutaj autentycznie nie miałam żadnego innego pomysłu, jak ją przedstawić, żadnej alternatywy, nic mi do głowy nie wpadło. Jedyne co, to że Mulan powinna być generałem. Z jej pomysłowością, jej patriotyzmem i taką zaciętością, chęcią właśnie walki, ale przede wszystkim patriotyzmem chyba i dbałością o swoją rodzinę, o swój kraj. To sorry, ale naprawdę nie dało się inaczej. Ona musi być generałem. Natomiast gdybym miała narysować Mushu, to Mushu pewnie byłby komikiem. Miałby swoje własne stand-upy. Ale to może pomysł na inny odcinek. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj macie wszystkie łączne prace, jak to wygląda. Cała seria księżniczek disneyowskich we współczesnym świecie. Dajcie znać, jak Wam się podoba. A tutaj są prace, o które prosiłam w poprzednim odcinku. Są to mangowe postacie, a konkretniej youtuberzy przedstawieni jako mangowe postacie. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali dla mnie mężczyzn z Disneya we współczesnym świecie, jakie mieliby prace, czyli jakie mieliby zawody, tak?
Rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Pamiętajcie, widzimy się w czwartek o 18:00. Tak, czwartek o 18:00. Dzięki za Waszą uwagę. Trzymajcie się. Pa, 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 pa.